Merhaba, biegaczki i biegacze. Tym razem jestem w Stambule. Powróciłem tu po 14 latach. Tym razem nie tylko jako turysta, ale również biegacz, chcący uświetnić swój 12. sezon startowy 2025 wyjątkowym finałem. Wespół z etatowymi kompanami, Asią i Sławkiem, miałem zamiar przebiec z Azji do Europy w ramach tutejszego, jedynego na świecie, interkontynentalnego maratonu. Zapisy na tę imprezę ruszyły na początku stycznia i trwały do połowy października. Cena wpisowego wahała się wtedy od 60 do 120 euro. 1 listopada zaszczyciliśmy biuro zawodów ulokowane nieopodal Hagi Sofii i błękitnego meczetu na placu Sułtana Ahmeda. Było też drugie biuro w centrum handlowo-rozrywkowym Canyon, ale oddalonym o bagatela 10 km, czyli dla nas za daleko. Pakiet startowy odebrany. W środku znalazłem ulotki, WD-40 na zardzewiałe stawy, klej Patex, gdyby podeszwy odchodziły od butów pod wpływem gorącego tureckiego słońca, nieskażoną bąbelkami wodę, fantastyczną koszulkę techniczną pod kolor włosów, zwrotny chip startowy wraz z instalującą go na bucie trytytką, agrafki i numer startowy. Tuż za biurem, prócz fontanny niemieckiej, czekała na nas jeszcze jedna atrakcja. Ścianka uczestników. Jest. Znaleziony. Podobnie jak w Skopie, zawodników uszeregowano według kolejności alfabetycznej imion. Ja uplasowałem się mniej więcej po środku tablicy, gdzieś między Jake'ami a Jamesami. Nazajutrz. Niedziela, godzina 6. Dzień startu. Kierujemy się na promy. O tej porze Stambuł nie przypominał siebie. Cisza, puste ulice, żadnego nagabywacza czy wystawionego towaru. Po mniej więcej 20 minutach marszu dotarliśmy do portu Eminynu. Uspokojony faktem, że nasz okręt nie ma na burcie nazwy Heveliusz, Titanic czy Costa Concordia, ustawiliśmy się w kolejce na najwcześniejszy z kursów. Potem były jeszcze 3. Ostatni o 8. Tego jeszcze nie było. Na start docierałem już pieszo, rowerem, autobusem, tramwajem. A teraz po raz pierwszy i być może ostatni dotrę promem. W porcie stały bramki kontrolne. Pierwsze tego poranka. Po ich odhaczeniu poszliśmy się zaokrętować. Z początku siedzieliśmy w 3. klasie. Duma nakazała nam jednak przejść wyżej, do 1. Tu zostawiłem na chwilę Asię i Sławka i wyszedłem na górny pokład. Rozpościerał się stąd widok na iluminowany most i wieżę Galata oraz cel naszej podróży. Most bosforski. Tuż przed 7 wypłynęliśmy. Ahoj, przygodo! Rejs po Bosforze w cenie pakietu startowego. Dobrze zainwestowane pieniądze. Rejs trwał około 25 minut. W tym czasie obserwowałem przez burtę, jak Stambuł powoli budził i przeciągał się ze snu. Jesteśmy niczym alianci w czasie II wojny światowej. Robimy desant przed wielką akcją. Gdy przepłynęliśmy pod liczącą 64 metry wysokości i ponad 1,5 kilometra długości konstrukcją łączącą 2 kontynenty, wróciłem do 3. klasy, która, jak zwykle,
bawiła się najgłośniej. O 7:12 szczury lądowe wysypały się w porcie Beyler Bay w dzielnicy Üsküdar. Byliśmy w Azji. Po ponownym spotkaniu z resztą ekipy skierowaliśmy się na most. Desant zakończony sukcesem. Idziemy na start. Nasunęło mi się skojarzenie z podróżą na start maratonu lizbońskiego w Kaszkaisz. Kto był, ten wie. Do pokonania mieliśmy około 2 kilometry. W czasie tej wędrówki przechodziliśmy przez bramki kontrolne numer 2 i 3. Już ostatnie tego poranka. W końcu, po 40 minutach marszu dotarliśmy do strefy startu. Można tu było zrobić zdjęcia, odhaczone, oddać rzeczy do depozytu, nie było potrzeby, pójść do tojtojów, była potrzeba, a nawet potrzeby. Nie mogło zabraknąć również tradycyjnej rozgrzewki. Jak widzicie, za moimi plecami słońce już dawno wstało. Póki co temperatura wynosi 13 stopni i niestety będzie tylko rosła. Zapowiada się więc dosyć gorący bieg. Ja sam jestem tydzień po poprzednim maratonie w Ostrawie, lekko przeziębiony, ale czuję się dobrze. Rozgrzałem się, zobaczymy jak będzie. O 8:20 wkroczyłem do swojego boksu. 47. edycja imprezy zgromadziła prawie 18,5 tysiąca osób. 6227 maratończyków oraz 12 183 uczestników biegu na dość nietypowy dystans dodatkowy 15,5 km. Do pokonania była tylko jedna pętla. Wy już dobrze wiecie, o co was poproszę, co nie? Także trzymajcie kciuki. Po serii komunikatów i przywitań o 9:00 fala biegaczy ruszyła na Stambuł niczym wojska osmańskie na Konstantynopol w 1453. Najpierw biegliśmy na terenie Azji. Całe 700 metrów. Niewiele, ale się liczy. Właśnie opuszczamy Azję. Przed nami stał pierwszy punkt programu. Most Bosforski, a raczej były most bosforski. Od 2016 roku, na pamiątkę ofiar nieudanego zamachu stanu, jego oficjalna nazwa to Most Męczenników 15 lipca. Wspaniale było przebiec nad cieśniną łączącą Morze Czarne z Marmara, o kontrolę nad którą na przestrzeni setek lat walczyło tak wiele narodów. Spotkałem tu ambasadorów najnowszych modeli butów i lokalnych patriotów. Żegnaj Azjo, witaj Europo! Stary kontynent witał nas z otwartymi ramionami. Tak staliśmy się biegaczami interkontynentalnymi. Kontynuowaliśmy przygodę w dzielnicy Beşiktaş, truchtając obwodnicą stambulską.
Potem trafiliśmy na bulwar Barbaros, gdzie znajdował się przyjemny, 1,5-kilometrowy i stromy zbieg. Ten zbieg jest szalony. Prócz licznych podobizn bohatera narodowego Turcji, Mustafy Kemala Atatürka i flag tego kraju, naszym wysiłkom przyglądały się rzesze kibiców oraz muzycy. Tak oto trafiliśmy na Aleję Beşiktaş i Dolmabahçe. Stoją przy nich Muzeum Morskie, stadion Beşiktaşu Stambuł, pałac Dolmabahçe oraz meczet, też Dolmabahçe. Pod okiem prezydenta Erdogana parliśmy naprzód ulicą Meclis i Mebusan, czyli Izby Deputowanych. Zgodnie z tradycją, mniej więcej na 8 kilometrze natknąłem się na Sławka. Podobnie jak w Sofii, tak i w Stambule spotkałem najpierw Sławka. Trzymamy tempo. Trzymamy, a temperatura i emocje rosną. Po tym, jak minęliśmy meczet Nusretiye oraz Kiliç Ali Pasza, trafiliśmy na Aleję Kemerlati. Kawałek dalej oczekiwał nas kolejny most. Most Galaty. Budowla ta przecina Zatokę Bosforu o nazwie Złoty Róg, łącząc jednocześnie stary Stambuł z nowym. Pobiłem na nim swój rekord w liczbie piąteczek pod rząd. Za 490-metrową konstrukcją witał nas nowy meczet i historyczny dystrykt Fatih. Tyle było atrakcji po drodze, że ani się spostrzegłem, a już wybiła dycha. I zatoczyliśmy koło, bo oto jestem z powrotem w porcie. W tym momencie przyszedł czas na skorzystanie z wodopoju. Będąc w Turcji, możecie się natknąć na takie oto kubeczki z wodą. Wasze zdrowie! Park Sarayburnu oznaczał, że wkroczyliśmy na długi, 13-kilometrowy odcinek biegnący Aleją Kennedy'ego. Z początku mieliśmy tu widok na pałac Topkapi i Bosfor. Kawałek dalej, za pałacowymi murami, minęliśmy XIX-wieczną latarnią morską Ahir Kapi. Mimo bliskości wody wciąż było ciepło. Jest tak ciepło, że pozwoliłem sobie przerobić koszulkę startową na bezrękawnik. Prócz temperatury trochę przeszkadzała mi monotonia tego etapu. I to mimo, że biegliśmy wzdłuż Morza Marmara. Sytuację ratowali kibice tutejsi i nasi. Polska! Tak zagrzany walczyłem dalej. Teraz poruszałem się z gracją jak Mick Jagger. Tuż za wiaduktem, na 15 kilometrze finiszowali uczestnicy biegu towarzyszącego. Dla maratończyków była to raptem 1/3 trasy. Choć to dość nowoczesna część Stambułu, natknąć można się tu na pozostałości morskich murów obronnych dawnego Konstantynopola oraz Mermerkule, marmurową wieżę. Podczas gdy ja cieszyłem się z odhaczenia 19 kilometra, elita miała już 30 za sobą. Krajobraz obfitował w szklane domy rodem z powieści Żeromskiego. Podobnie było na ulicy Raufa Orbaja. Miejscami można było się nawet poczuć jak w Beverly Hills. W końcu, na 25 kilometrze przyszła wyczekiwana od dawna nawrotka do centrum. Jedną z zalet takich zakrętów jest możliwość spotkania znajomych. Ja zobaczyłem Sławka,
i Asię. Mury obronne po lewej oznaczały, że finisz już blisko. Minąwszy reprezentanta Tajwanu, znalazłem się na brukowanym podjeździe do jeszcze jednej atrakcji. Parku Gilhane. To zielone płuca śródmieścia. Rozciągają się na powierzchni niemal 10 hektarów. Pełnią rolę zewnętrznego ogrodu Pałacu Topkapi. Po opuszczeniu parku na biegaczy czekał ostatni podbieg i prosta. Czas zakończyć sezon startowy 2025. Biegłem starówką dawnego Konstantynopola jak Ezio Auditore w grze Assassin's Creed Revelations, ale to nie był świat wirtualny. To działo się naprawdę. Metę ostatnich zawodów i 7. maratonu sezonu 2025 przekroczyłem po 3 godzinach 39 minutach i 41 sekundach. Asia ukończyła maraton z wynikiem 4:28:52. Sławek zaś 4:16:36. Tego dnia wszyscy byliśmy wspaniali. Jak stulecie, czy tam inny Sulejman. Kawałek za metą należało oddać chip. Jeśli ktoś użył trytytki do jej zamocowania, wolontariusze służyli cążkami w celu jej odcięcia. Pozwoliłem sobie na małe podsumowanie. Same sukcesy. Maraton ukończony. Chip nie odpadł. Zwróciłem go. Ładnie się opaliłem. Stałem się kreatorem mody. Czas zatem już tylko odebrać medal. Krążek oczekiwał na mnie po drugiej stronie obelisku Teodozjusza. Thank you. Oto tu przybyłem i oto mam. Trofeum to nie dość, że dorównywało kunsztem najokazalszym bizantyjskim świątyniom, to jeszcze było ruchome. Na tym jednak podarki się nie skończyły. Jest jeszcze pakiecik finishera. Tutaj pomyśleli, całość dali do torby. Zazwyczaj trzeba to wszystko dźwigać w rękach, co jest bardzo niepraktyczne i niewygodne, także brawa i stan. Ciekawostką jest, że niewiele brakowało, a celebrowałbym tu finał swojego wielkiego biegowego wyzwania. W przeszłości poważnie rozważałem Stambuł jako gospodarza swojego 100. maratonu. Musicie przyznać, że kraniec Europy, którą podbijam w ramach tego projektu, brzmiał wręcz idealnie. Los, czy też, jak mawiają Turcy, kismet, zadecydował inaczej. Zadowolony ze swojego występu, skierowałem się do hotelu. Przejście centrum 15-milionowego arcyturystycznego miasta z dodatkowo zablokowanymi przez maraton ulicami nie należało do łatwych. Ale udało się. Kiedy trio znów było w komplecie, poszliśmy do pobliskiej restauracji w hotelu Bizancjum. Na najwyższym piętrze, z widokiem na morze i trasę, którą dopiero co pokonaliśmy, przyszedł czas na zasłużone świętowanie. Tak było. Tak wyglądał mój 94. maraton, ale nie... Tak było. Tak wyglądał mój 94. maraton, ale wciąż nie... Wciąż nie...
Ale wciąż nie ostatni. A już na pewno nie z tymi 2 wariatami. Jeśli podobała Wam się relacja, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.